Alkohol zbliża ludzi bardzo. Jak widzę młodzież, spotykają się, jadą na wieś, browary się leją, języki się rozwiązują. Cały czas działa tak samo. Piją dyrektorzy, piją lekarze, piją spawacze. Wszyscy piją bez zależności, czy to jest taki człowiek, czy taki. Alkohol uzależnia i prostych ludzi, inteligentnych. Znam i takich, i takich. Ty też znasz. Towarzystwo pijaków i alkoholików to jest takie towarzystwo, że jak człowiek pije, to zawsze wokół siebie ma takich samych towarzyszy. Wystarczy mrugnąć okiem i zaraz piwo się znajduje i gorzałka się znajduje. To jest nie do wyjebania. Wśród każdego alkoholika czyha na niego masa niebezpieczeństw, jak przejechanie przez samochód, bo akurat się zasnęło na ulicy, albo weszło się na most i przyszła ochota skakać z tego mostu. Takie sytuacje się zdarzają. Wybraliśmy się kiedyś na piwo do Warszawy samolotem. Stan wojenny chyba jeszcze był. Chcieliśmy polecieć samolotem z Gdańska do Warszawy na piwko, bo tylko tam było żywieckie w Polsce. To był rok 83 albo 4. I na lotnisku wzięli nas za porywaczy samolotu i zamknęli na wytrzeźwiałce na dobę, a potem jeszcze w komisariacie nas przesłuchiwali przez 2 doby, gdzie chcieliśmy porwanym samolotem polecieć. To była taka zabawa, o której się mówiło dosyć długo, bo była śmieszna. Dla nas wtedy, a teraz mi jakoś nie śmieszy. Oczywiście jak się piło, to było i towarzystwo, i zabawa, i huczne ale jak sobie przypomnę kacę i wiązanie rąk, żeby można było zjeść łyżkę zupy, to jest makabryczne. Nie ma w tym nic ciekawego. Ale ciekawe są stany deliryczne. Stany deliryczne to jest taka jazda, że narkotyki i wszystko to jest małe piwo. Rozmawianie z myszami i szczurami to jest przygoda. Albo latanie po kosmosie to są jazdy. Rozmawiałem z wężem, ale węże nie są zbyt inteligentne do rozmowy. Szczury są bardzo inteligentnymi zwierzętami. Można bardzo dużo ciekawych tematów z nimi poruszyć. Lepiej się z nimi rozmawia niż z niektórymi ludźmi. Pamiętam z pierwszej delirki, że wydawało mi się, że rozmawiam na początku z kolegą, potem on się zmienił właśnie w szczura czy w węża. I rozmowa była intelektualna, oczywiście kosmos, wszechbyt i te wszystkie tematy. I nagle się ocknąłem, patrzę, rozmawiam z drzwiami, leżąc zażygany i obszczany w piwnicy, a jeszcze sekundę wcześniej widziałem przed sobą kolegę, szczura, węża. Taki mózg zrobił mi prezent. Mam tak mózg przetrzepany, że nie wiem, czy jeszcze mnie potrafi zadziwić w moim życiu, ale wszystko przede mną. Ostatnio przeczytałem w jednej książce, że alkohol usprawnia pracę mózgu, że powoduje, że powstają nowe łącza nerwowe w mózgu i człowiek robi się mądrzejszy. Bardzo ciekawa teoria. Alkohol piję od maleńkości. Jak miałem 4 lata, pierwszy raz próbowałem gorzałkę, wypijając z kieliszka po jakiejś imprezie rodzinnej resztki wódki. Bardzo mi nie smakowało. Już wtedy pewnie w mózgu się jakieś tam wiązadła porobiły. Wiązadła uzależnień i smakowania. A jak miałem 9 lat, to napaliłem się jak szpadel. Mamusia miała wino takie trochę skwaszone w domu, w piwnicy trzymała i z kolegą żeśmy wypili po 2 butelki. Jak orężadę. Jak przyszedłem na obiad, to zażygałem cały stół i spadłem na podłogę ze stołka. Ale śmiechu było w rodzinie potem przez parę dobrych lat. A może już trzeba było popłakać wtedy. Dziadek to był gość.
Zawsze mi mówił, że jak już coś robisz, to rób to dobrze i do końca. A jak zacząłem pić, to robiłem to dobrze i do końca. Czyli w wieku 19 lat zacząłem pić już tak na dobrze. W wieku 21 sikałem pod siebie, w wieku 23 pierwsza delirka, a w wieku 28 lat pierwsze ataki padaczki. Lekarze pobadali, stwierdzili trwałe uszkodzenie mózgu w płacie czołowym, spowodowane głównie nadużywaniem alkoholu. Zgodnie z zasadą dziadka stwierdziłem, że to już jest ten koniec, który osiągnąłem i że w dziedzinie picia nic nowego i ciekawego mnie nie spotka i nic większego nie osiągnę niż moje ataki padaczkowe. Postanowiłem nie pić. Nie było to proste. Sama decyzja picia, nie picia to było mało, w związku z czym podparłem się zaszyciem sobie Esperalu w tyłek. Żadnego Esperalu nie przepiłem. Miałem 3 razy zaszywany Esperal na własną prośbę i po każdym zaszyciu 2 lata nie piłem, bo taka jest zasada, że Esperal się zaszywa i przez 2 lata pić nie można. I po każdych 2 latach była próba, a może już można. No niestety każda była zakończona totalną klapą. Moi koledzy Esperal potrafili sobie wyciąć nożem. Potrafili też przepić, ale to w przypadku na przykład jednego mojego kolegi kobzy zakończyło się zejściem śmiertelnym, bo serce mu nie wytrzymało. Po 2 latach pierwsza próba, a może już mogę wypić, bo jestem przecież twardy, 2 lata nie piłem, skończyła się totalną klapą, 3 miesiące w ciągu nieustannego baniaczenia. Po tych 3 miesiącach z moim 3-letnim synkiem podałem się na wszycie sobie drugiego Esperalu. I tak sobie walczyłem przez parę dobrych lat, a bo obecnie nie piję od 16 lat. Trzeźwy jestem od 10, a dobrze się z tym czuję gdzieś od 5 dopiero. Dla mnie jest niezmiernie ważne, że poradziłem sobie sam. Nie uczestniczyłem w żadnych ruchach AA, nie chodziłem na żadne terapie, nie wspomagałem się jakimiś rozmowami z niepijącymi alkoholikami. Uzależnienie człowieka, wyzwolenie z alkoholizmu, uzależnienie od innych tematów, takich jak Pan Bóg czy pomaganie innym. Nie uważam się za człowieka chorego. Uważam, że ta przygoda była wpisana w moje życie od początku. Twierdzenie przez terapeutów AA, że jest to choroba i w ten sposób wymawianie człowiekom, ludziom, że są chorzy i że mogą się wyleczyć, jest moim zdaniem oszustwem i nieprawdą. Nie ma jednej uniwersalnej prawdy. Wszystkie są albo półprawdami, albo gównoprawdami. Największą klęską mojego życia będzie, jeżeli któreś z moich dzieci zostanie alkoholikiem. To będzie największa klęska mojego życia.